Stop! Wyszliśmy właśnie z auta, ale cały czas w głowie miałem jedną najważniejszą dla mnie rzecz. Całą moją kochaną trójkę. Serdecznie ucałowania dla Oliwii, Freda i Marty. Buziaki. A co nam dzisiaj na śniadanko doserwowałeś dobrego? A dzisiaj śniadanko sponsoruje inna bajka. Smakołyki? Makołyki, tak. Nie chce mi się nic robić. Jestem zmęczony. O, proszę bardzo. Zdrowe. Samo zdrowie. Zero chemii, samo zdrowie. Tak. Składniki płatki owsiane 61%, mango. Suszone mango, jagody goi. I tam trochę cukru. Dzisiaj mamy dosyć długie odcinki, w sumie prawie 300 km. W tym są 2 odcinki specjalne i jedna dojazdówka 100-kilometrowa. Na szczęście raczej lightowa, bo wszyscy jadą tą samą trasą, czyli kładowcy, SSV-y, cross country, no i nasz extreme. Wszyscy jedziemy jedną trasą, po to jest tak to zrobione, żebyśmy się dostali finalnie na drugi kamp. My wyjeżdżamy, chłopaki się zwijają, jadą asfaltem, my lecimy terenem, spotykamy się w nowym miejscu na nowym kampie. Więc dzisiaj nie przewidujemy jakiejś mocnej walki terenowej, ale będzie szybko, a jest bardzo mokro, żebyśmy gdzieś tam bokiem nie wylądowali. No, jak chłopaki wyjadą, a podłoże jest takie... Oni dzisiaj będą mieli gorszą przeprawę niż my, bo muszą się stąd zabrać i wyjechać, a już samo zapięcie przyczepy będzie dużym wyzwaniem. No, to są za lasem, patrz, zaodwiedzają w las. Czyli co, zaraz będą. No zobacz, jak ładnie mam ich tutaj. Są za tym laskiem tam, teraz. I za chwilę przejadą przez ten las i tu wyjadą. Tu i tu pojadą sobie. A ja wtedy sobie puszczę drona. Skoda. No, wyłączę tylko. No, to Skoda jest taka historia, że ekipa z Polski, chyba sama się nazywają bodajże, UTV jadą. Wzięli za dużo aut, a za mało kierowców, więc dali nam Skodę, żebyśmy ją tutaj przyjechali. No i tam, gdzie dało radę się dojechać w miarę twardą i ubitą powierzchnią, czyli asfaltem i jakimiś szutrami, no to dojechaliśmy. Byliśmy na 2 punktach. W sumie takie jeden ładny, bo był z widokiem na Transalpinę, więc super było widać góry w tle, a teraz mamy taką fajną rzeczkę, gdzie będzie water splash i liczymy na jakieś pewne ujęcia, bo wygląda to fajnie, ładne tło, pięknie. Piękny kraj, nawet czysty. Chociaż tutaj przy mieście widać trochę więcej śmieci, ale ogólnie w górach i w lasach czyściutko. Bardzo przyjaźni ludzie, bardzo fajnie. Trzeba tu częściej na jakiś overlanding przyjeżdżać, bo zajebisty kraj, a jak wiadomo, już tutaj Unia Europejska zaraz zacznie maczać palce i jeszcze parę lat i już nie będzie jazdy jak w Polsce, więc trzeba korzystać.
Fox, go, go, go! To prawie 300 km albo ponad. 310. Jak? Fajnie. Super, no szczęście mieliśmy, że na ostatnie 10 km dopiero przed tym stabilizator nam trzasnął albo się odkręcił, no że zaczęliśmy znowu mieć straszne wychyły. Ale tak, no super. Fajnie, bardzo fajne trasy, przepiękne miejsca, cały czas szybka jazda. Grubo, naprawdę grubo. Ale no kawał, no zrobić 300 km w takim terenie, no to jest kawał drogi. My teraz musimy chwilę odsapnąć, bo już w głowie chwilę mętlik, jeszcze maszyna szumi. I co, no chyba udało nam się dzisiaj dowieść trzecie miejsce, no mieliśmy jeden mały fuck up. Zobaczymy jak to sędziowie rozstrzygną do Francuzów. Jechali tuż przed nami i była blokada na drodze jakaś dziwna. Francuzi podjechali, przejechali nagle do przodu, my podjeżdżamy, a tam już policjant, tak. Jakiś rolnik chyba się na coś wkurzył, wziął policję i zablokował. Nas już nie przepuścili, więc musieliśmy się cofać, szukać nowej drogi naokoło. I tak straciliśmy parę minut na poszukiwania i nie mogliśmy kawałku pojechać zgodnie z trasą i szukaliśmy rozwiązania. Ale potem się zatrzymywaliśmy, zdając na finiszu, informowaliśmy sędziów, mówili, że nie jesteśmy jedyni, że będzie więcej, że będą po Garminach odczytywali te straty i będą wyrównywali szanse, no bo inaczej to część się poleciała, no my musieliśmy zawijać kilometr, dwa w dół, no i szukać drogi, więc straciliśmy na tym trochę czasu. Tak, to super, no. Ciśniemy dalej, no jutro dwa najważniejsze dni, gdzie możemy zniwelować stratę do Francuzów. No bo dzisiaj to można było zrobić minuty w różnicy, a jutro znowu jak będzie ostrzejszy teren, to jest miejsce na odrobienie większych strat. Krzychu, szczerze, że się nabiegał dzisiaj, że było tyle biegania. Nie, no ja dzisiaj wypocząłem. Ale widzieliśmy was na stacji, chyba z pół godziny staliście. Tak, za hot dogami czekaliśmy. Nie, elegancko dzisiaj było, wytrzęsło mnie mocno. Kark mnie boli, ale fajnie, dzisiaj dobrze jechał. Na szybciej by nam nie pozwoliła maszyna. Nawigacyjnie no, dużo lepiej niż wczoraj. Było kilka pomyłek, ale to roadu był źle skonstruowany, bo wiele osób się myliło, nie tylko my. Także dzisiaj jesteśmy zadowoleni. Jak traski, opowiadaj, co? Siema. Traski strasznie śliskie, jak dla cross country to masakra, bo czarnoziemy, torfy, po nocy była woda, 3 razy byśmy tak popali i bardzo niebezpiecznie. Druga trasa była fajniejsza, była szybsza, bo była sucha, ale byłaby niebezpieczna, bo były takie momenty, żeśmy bardzo szybko jechali i na przykład był zakręt błotny czy coś i no taka była, trzeba było bardzo uważać. A było co robić, czy nie było? Było co robić, już nudy nie było, tak jak na ostatnim rajdzie. No nie, no cały czas skupienie, koncentracja, bo jest prędkość, dużo niewidocznych takich dróżek, zarośniętych, więc było co robić. No, dzisiejsza trasa bardzo fajna, szczególnie pierwszy odcinek mi się bardzo podobał, ponieważ wreszcie zmieniłem oponę i no super mi się jechało. Na drugi odcinek dosyć szybki, trzeba przyznać, bo niestety popełniłem błąd nawigacyjny, który mnie dużo kosztował, ponieważ usilnie chciałem znaleźć właściwą trasę i ze 2 razy chyba zawracałem i to dosłownie za 20 minut chyba straciłem. No bubble straszny, chyba największy w życiu. Który raz w ogóle na Bałkanie? No właśnie pierwszy raz, także zbieram doświadczenia, trochę nie ukrywam, dostaję wciry, szczególnie właśnie przez złą oponę, przez ostatnie, znaczy przez pierwsze dni. A co takiego fajnego jest w ogóle w jeździe motocyklem? Co na takich rajdach co? Wszystko jest piękne. Nie no co, no, najfajniejsze jest to, że w sumie człowiek no tak jest sam sobie wszystkim, tak? I musi nawigować, musi kierować, musi decydować. Nie ma z kim konsultować, nie ma się z kim pokłócić, ale to chyba dobre, więc tutaj no naprawdę, znaczy mnie osobiście odpowiada. Nie wiem jakbym się czuł może w jakimś SSV czy w aucie, trudno mi powiedzieć, ale nie myślałem nad tym, po prostu lubię jazdę motocyklem. W Rumunii już jestem chyba z 8 raz, tylko wcześniej na motocyklu. Jeździliśmy sobie i w rajdzie i tak treningowo. Dzisiaj dzień udany, aczkolwiek jeden duży błąd, który kosztował nas spadek o kilka pozycji. Straciliśmy 10 minut na błądzeniu, szukaniu trasy.
A poza tym fajnie się jechało. Pierwszy odcinek taki błotnisty, śliski. Wygraliśmy, drugi odcinek już był zupełnie inny teren, szybko, już bardziej sucho, przeschło. Też do 30 km prowadziliśmy, no ale ten błąd nawigacyjny spowodował, że spadliśmy chyba na 6. miejsce. Patrzcie, kto nas dołączył. Gruz Rally. Tak jest. Będą startować w klasie Open Extreme. Ogólnie mamy, myślę, najbardziej luksusowy tutaj ze wszystkich pojazd. Tak, no właśnie widzę, macie spanie. Wiecie w aucie? W ogóle co? różnie. W ogóle co was sprawia? Opowiadaj, jak wy tutaj trafiliście? Trafiliśmy tutaj przypadkiem, ponieważ mamy uszkodzony tutaj przewód hamulcowy, ale z tamtej strony. Już był naprawiany 2 razy, właściwie z tej strony też był naprawiany i aktualnie mamy jeden hamulec i w poszukiwaniu części trafiliśmy tutaj. Okej, czyli wiedzieliście, że to jest jakieś zlotowisko. Nie wiedzieliśmy. Ogólnie jechaliśmy przypadkiem, bo jechaliśmy na kemping jakiś sobie znaleźć kawałek, jakąś noclegówkę i różnie śpimy, część w samochodzie, nasz kolega śpi w namiocie generalnie, bo myśmy stracili nasz namiot. Niestety zapomnieliśmy wziąć z kempingu. Aha, okej, ale co, to jest prosto z gruza i Tak, dalej po prostu w trasie, czy tak, jak? mamy zamiar, na jutro mamy zamówione części i mamy zamiar to rano zrobić i ich gonić. Tak, musimy zrobić wymianę koszulek, nie? Bartek, ściągaj. Ja już jedną dałem! Ja już mam, także chłopaki, ja zostaję. To na razie, cześć! To jest wszystko, co potrzebują do Peugeota, ale to najwyżej rano podokładnie będziemy błagać o pomoc, bo na razie mamy za 30 zł w kolejnym mieście, czekające na nas części. Jak chyba, że nie przyjadą rano. Ale to macie części do takiego zajebistego Peugeota, nie wiedzieliście? Tak, tak, bo tu już się to upala właśnie. Czyli co, Kamil, mamy części? Bo mamy części, proszę. I to w stalowym because obrocie. we will not be able to start it again Tak. probably. Okej. On nie lubi być za często odpalany. Rekord!